Witam ponownie na moim kanale. Dziś kolejny raz będę grzał bufor o pojemności 2047 litrów drewnem bukowym, jednakże teraz przy pomocy regulatora ciągu kominowego. W poprzednim filmiku regulator ciągu kominowego nie pracował. Tym razem będę grzał przy jego użyciu. Będzie on otwarty. Ustawiony będzie na 20 paskali. Producent zaleca ciąg kominowy w przedziale 20 paskali. Dlatego co? Bez zbędnych ceregieli odpalamy, że tak powiem, w kociołku. Może zerknijmy jeszcze na komorę. Po ostatnim paleniu wszystko ładnie wyżarzone, wypalone. Kocioł oczywiście wyczyszczony, podobnie jak poprzednio. Temperatura na poszczególnych termometrach mamy około 30. Wyjście na grzejniki 30, górne poniżej 30. Zawór trójdrogowy, podobnie jak poprzednio, będzie zakręcony do zera, także będziemy grzać sam bufor. No to co? Działamy. Spałka. O, to komora wyczyszczona. Ok, dobra. Spałka. Tak jak poprzednio, spałka bukowa. Poprzednio miało być użyte tylko 30 kg, jednak weszło troszeczkę więcej, weszło około 40 kg. Grzałem około 4-4,5 godziny do 80 stopni. Dziś też mam przygotowane na początku 30 kg drewna bukowego. Zobaczymy, jak się to będzie palić. Oczywiście teraz pałki, tak jak poprzednio, najlepsze. Używamy najlepszych kartonów. I co? Odpalamy i grzejemy. Podobnie jak poprzednio, umieszczę kamerę w takim miejscu, żeby był widoczny kocioł, był widoczny zegar. Teraz tak, ważenie drewna. Tak jak poprzednio, będzie użyte drewno bukowe. I tutaj mamy 19,8 kg. To jest pierwszy pojemnik, teraz będzie drugi pojemnik. Mamy dokładnie 10,2 kg, czyli równiutko 30 kg. Teraz co? Czekamy jakieś 5-6 minut i dokładamy właściwe drewno. Ja może sobie tutaj odstawię z powrotem kamerę na mój profesjonalny stolik. O, może tak to zrobimy. Dobrze, mamy godzinę 20:30. Ok. Słyszymy się za 5 minut maksymalnie.
Witam ponownie. Już patrzymy, czy się rozpaliło. O, super. Ładnie się pali. Ok. Można przykładać. Jeszcze tak. Zmierzę wilgotnościomierzem drewno. Ostatnio było coś około 16%. Już patrzymy. Tu mamy 17,9. Następne 14. W drugim wiadrze mamy 15%, czyli takie same jak poprzednio. Ok, bez zbędnego rozgadywania się przykładam. Uruchamiam regulator i testujemy, ile zajmie. Ostatnio było coś 4,5 godziny. Wentylator wyciągowy się wyłączył. Ostatecznie test skończył się na 82 stopniach. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Ostatnio było palone bez regulatora ciągu kominowego, czyli było palone źle. Nie tak jak zaleca producent, nie tak jak wszyscy, że tak powiem, palą. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Ok. Zamykamy kocioł. Godzina 20:45. Ok. Temperatury no takie jak poprzednio 30. Nagrzejniki. Zaworty drogowe zakręcone oczywiście także zawór na ciepłej wody użytkowej. Ostatni termometr pokazuje poniżej 30 stopni. Sterownik 31. No, ostatnio było 28, także damy mu fory. Widzę, że powoli się już spala. Czyli co? Regulator ciągu kominowego załączony. Czyli pozamykane, ustawiony na 20 paskali. Zetka też otwarta. I co? Słyszymy się za, powiedzmy, 45 do godziny. 45 minut może do godziny. Zostawię to tak po... Tyle. Słyszymy się za 45 minut do godziny. Witam po godzinie. Już patrzymy, jakie mamy temperatury. Dolny nieznacznie, środkowy nieznacznie. No tutaj idzie wiadomo na prawie 80 stopni. Na sterowniku nic się nie zmieniło. Godzina minęła. Temperatura spalin 300 stopni. Jest jakieś 40 mniej niż poprzednio. Zerknę, co tu się dzieje. No, ładnie się pali.
tą pozostałe dwie szczapy. Teraz mamy równo 20 kg. Troszeczkę poruszamy. Tu się ładnie zsunęło. Ok. I jedziemy dalej. Teraz już można ustawić prawe pokrętło tutaj na maksa. Tyle. Do zobaczenia za następną godzinę. Witam ponownie. Mamy godzinę 22:50. Temperatura spalin większa. 310. Regulator ciągu kominowego pracuje na maksa. Mamy tutaj już na sterowniku 64 stopnie. Dół się jeszcze nie podniósł, ale u góry na środku mamy 64. No tu standardowo jest nam prawie 80. Zaraz zerknę. O, tu się już prawie wypaliło. Trzeba będzie dołożyć. Dobra. Pakujemy jeszcze 10 kg. Czyli teraz mamy założone 30 kg. 30 kg. Chyba dołożę jeszcze troszkę, żeby było równo tak jak przy poprzednim filmie. Potrzebuję 2 minut. Miałem przygotowane polana. Teraz je smażę. $11 kg trzeba odjąć. Zobaczymy jeszcze raz. 10 kg i 1/10. Ok. Czyli to będzie w sumie 40 kg, tak jak poprzednio.
zbyły 3 polana. Regulator działa. Ok, odkładam kamerę. Widzimy się za godzinę. Witam ponownie. Jak sprawdzamy, jak tam sprawa temperatur. No na dolnym już mamy 65, na środkowym 74. No tu dochodzi do 80. Mimo że regulator ciągu kominowego pracuje z pełną parą, spaliny nie spadają. Niestety. 330 stopni. 330 stopni. Teraz zerknę, jak tam w kotle. No ładnie się żarzy. Dobra. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego pociągam za tą wajchę tutaj, bo przy tak nagrzanym piecu niestety nie jestem w stanie pociągnąć tej tutaj wajchy. Niestety to nie działa. Dlatego niestety muszę tam to ciągnąć z tyłu. Ostatnie 3 kawałki. Dokładnie teraz jest 40 kg. Tyle co poprzednio. Ok. Na sterowniku 73 stopnie. Godzina 23:47. Ok, czyli tutaj gdzieś mniej więcej jeszcze na godzinę palenia. No i co? Słyszymy się za, powiedzmy, godzinę. Witam ponownie. Mamy 24:47. No, widzę, że w kotle przestało się, że tak powiem, palić. Regulator ciągu kominowego wciąż działa. Na sterowniku 79 stopni. A zobaczymy, ile tam jeszcze opałów zostało. No, mamy jeszcze tak jedną, może piątą. Dobra, patrzymy temperatury. 72, 80, 84, 54. No okej. Teoretycznie z tego żaru powinno też dojść tak gdzieś do temperatury może 80-82 stopni.
Może podejdę tu jeszcze za jakieś pół godzinki. Kurczę, zamiast spać to... Ale za pół godzinki zobaczymy, do ilu dobije. Mamy 4 godziny 23 minuty, czyli podobnie jak za pierwszym razem, w pierwszym filmiku. No, regulator działał na pełną parę. Cały czas był otwarty, był ustawiony na 20 paskali. Widać, cały czas on jest uchylony. Sprawdzę, czy się przypadkiem nie zaciął. Zaciął się. Także cały czas jest uchylony, czyli cały czas pracuje. Czy temperatura spalin spadła? No, o 20 stopni. Nie mogę, że tak powiem, zejść niżej. Być może nie wiem, albo jest termometr uszkodzony, albo po prostu ten kocioł tak ma. Wszystkie zawirowywacze są, wszystkie przewody są drożne. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie regulowałem jeszcze ani powietrza pierwotnego, ani wtórnego. Kolejnym chyba etapem będzie właśnie zabawa tymi dwoma nastawami. Ale okej, słyszymy się za pół godziny. Witam ponownie. Już patrzymy, do ilu doszło. 81 stopni. Także mi się wydaje, że chyba możemy skończyć ten test. W kotle już pewnie, jeszcze troszkę zostało. Pewnie wzrośnie o stopień, tak jak w poprzednim filmie. Wnioski z obydwu filmów przedstawię w opisie. Jest godzina 1:10 w nocy, także mi się wydaje, że teraz możemy już chyba zakończyć ten test. Także co, do następnego razu. Cześć!